jestem Maciejem z firmy Eona, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj TrueNAS i snapshoty, czyli jak przestrzec się przed zgubnymi konsekwencjami szyfrowania dysków oraz błędów w postaci, no wiecie, każdy przez przypadek kiedyś skasował lub zmienił coś, czego nie powinien. Jak się spodoba, łapkę w górę, teraz już TrueNAS i snapshoty, zapraszam. Ale najpierw snapshoty. Dlaczego są takie fajne? Wyobraźcie sobie, że macie swój zestaw danych, który jest dla Was ważny i trzeba mieć wgląd, co ewentualnie się stało, bądź kiedy się stało, bądź też, jeżeli cokolwiek się skasuje, zaszyfruje, móc to odzyskać. Czyli musimy mieć dostęp do swoich danych, ale również dostęp do ich wersji z jakiegoś tam czasu wstecz. I normalnie trzeba byłoby robić backupy jednej, drugiej, trzeciej gdzieś tam wersji. Natomiast snapshot działa w ten sposób, że mamy nasze dane na dyskach i jeżeli zrobimy snapshot, powiedzmy codziennie, będzie to działało w ten sposób, że po zrobieniu snapshotu tworzy się tak zwana, uwaga, polskie tłumaczenie, którego nie do końca rozumiem, migawka, i te dane zostają zamrożone. I jakiekolwiek zmiany wprowadzimy, są wprowadzane bądź zachowywane jakby w innym miejscu. Sprawia to i tak dalej. Jeżeli zrobimy drugą migawkę, to ta część zostaje zamrożona i zapisujemy zmiany w następnym miejscu. Jeżeli zrobimy następną i tak dalej, i tak dalej. Sprawia to, że przechowujemy tak naprawdę tylko zmiany. Jeżeli mamy olbrzymią ilość danych i zmienimy bardzo niewiele, to mając wiele migawek, wiele wersji historycznych, tak naprawdę przechowujemy stosunkowo niewiele danych. I w każdej chwili możemy wrócić, zajrzeć do wersji sprzed dnia, tygodnia, miesiąca, czy jak tam sobie ustalimy. Teraz na czym chciałbym to pokazać? Po pierwsze, TrueNAS, tu jest zainstalowany mój testowy TrueNAS w jakiejś tam konfiguracji, chyba 3 dyski, 24 GB RAMu. Do testowego TrueNASa zdecydowanie wystarczy i wirtualna maszyna z Windowsem, która będzie klientem tego FreeNASa. W związku z czym na szybciutko stworzymy nowy zasób specjalnie pod nasz serwer plików. Dodaj zestaw danych. Samba test. Tu ważna informacja. Tworzymy zestaw danych. Tak, OK. W zasadzie koniec. Tyle w temacie. Stworzyliśmy zasób dyskowy, teraz udostępnimy go przy pomocy Samby. Przechodzimy do Sharing, Windows Share SMB. Tworzymy nowy zasób do współdzielenia. Zaznaczamy nasz zasób, który przed chwilą stworzyliśmy. Tutaj ważne, żebyśmy zwrócili tylko uwagę Enable Shadow Copies. To sprawi, że użytkownicy naszego serwera będą sami mogli sprawdzić wcześniejsze wersje, co się stało, kiedy bez konieczności angażowania administratora. OK, zatwierdzamy. To byłoby na tyle naszej ciężkiej pracy na serwerze TrueNAS. Teraz przechodzimy do naszej wirtualki, czyli do naszego użytkownika. Dodajemy lokalizację sieciową, żeby dodać jako dysk zasób, który przed chwilą stworzyliśmy. Wpisujemy IP naszego serwera NAS, naszego TrueNASa. Klikamy przeglądaj. Zostaniemy poproszeni o hasło. To jest to hasło i ten użytkownik, który stworzyliśmy w TrueNASie. OK, pojawia nam się nasz zasób, Samba test. OK, dalej. Tutaj możemy nazwać nasz zasób sieciowy, poprosimy, żeby go otworzyć. Proszę bardzo, mamy otwarty nasz zasób, jest pusty, nic dziwnego. Właśnie go stworzyliśmy, w związku z czym przerzućmy tam troszeczkę rzeczy.
będzie to się nam kopiowało. W międzyczasie stworzymy automat do tworzenia snapshotów, do stworzenia tych migawek tego systemu i przechodzimy do tasks. Tu jest coś takiego jak periodic snapshot task. Musimy je stworzyć. Który zestaw danych? Decydujemy, który zestaw danych. Na chwilę obecną interesuje nas tylko Samba test. Recursive, jeżeli mielibyśmy zestaw danych w zestawie danych, czyli jakby możemy albo główny system robić snapshoty wszystkich z podsystemami włącznie, wówczas każdy system osobno pod spodem będzie miał robiony snapshot, bądź jeden snapshot jako jeden, jako całości. W tym wypadku to nie ma znaczenia, ponieważ nie mamy podsnapshotów, w związku z czym nie ma to większego znaczenia, ale teraz tak, snapshot lifetime, czyli jak długo będą nam żyć snapshoty. My stworzymy sobie jeden dzień, ale zrobimy to troszeczkę niestandardowo. Domyślnie mamy albo na przykład co godzinę takie wzorce, albo co godzinę o 00, albo codziennie o północy, albo co tydzień, albo miesięcznie. My sobie zrobimy custom ze względów testowych. Będziemy mu kazali robić snapshoty co minutę. No, pewnie są takie przypadki, że to się może przydać. No, w produkcyjnej, normalnie na co dzień może nie jest to aż tak wymagające, przynajmniej nie na ogół. Ale zapewne ktoś znajdzie na to zastosowanie. Dobra, co minutę. Zrobione. W międzyczasie powinny nam się zgrać dane. Dobra, zgrały nam się dane. Teraz tak, idziemy do naszych zasobów i proszę bardzo, wgraliśmy tam 1,4 GB. W tle nam się powinien już jakiś snapshot zrobić. Jeszcze się nie zrobił, za chwileczkę się zrobi. Dobrze, zrobiły nam się 2 snapshoty. Teraz jak to działa? Mamy nasz zestaw danych, który możemy jakkolwiek skrzywdzić. Coś się stało, zaszyfrowało, skasowaliśmy, nie zauważyliśmy, zdarza się. I teraz tak, klikamy prawym przyciskiem na tym katalogu, o którym rozmawiamy, robimy właściwości, a niekoniecznie, albo robimy właściwości, a tu jest przywróć poprzednie wersje, OK. I mamy snapshot. I mamy snapshot. I teraz co możemy z nim zrobić? Po pierwsze, możemy go otworzyć i przekonać się, że te pliki, mimo że w naszym zestawie danych już ich nie ma, że w tym snapshocie są. I teraz tak, możemy albo stwierdzimy, że potrzebujemy tylko jeden z tych plików, w związku z czym go sobie wrzucamy gdzieś na bok i wszystko działa dalej, bądź też jeżeli zmiana dotyczy wielu plików, po prostu każemy przywrócić ten stan. To powinno się stać dosyć szybko i proszę bardzo, to jest nasz zestaw danych i proszę bardzo, mamy dane, które utraciliśmy, które nam zaszyfrowano, z którymi mieliśmy potencjalnie problem. Tak to działa od strony użytkownika, który sam może przywrócić własne dane. Jest też jakby drugi sposób od strony administratora. Jeżeli klikniemy sobie snapshoty, jeszcze jedna sprawa, uszkodźmy te dane. Jeżeli na przykład z jakiegoś powodu zostanie zaszyfrowane wiele danych, wielu użytkowników i może dojść albo do konieczności przywrócenia całego zestawu danych, w ogóle wszystkich, wówczas po prostu idziemy do naszych snapshotów. Idziemy do naszych snapshotów i klikamy rollback. Tutaj klikamy No Safety Check. Jeżeli normalnie powodowałoby to, jeżeli jest jakiś snapshot wówczas mógłby być
wówczas pytałby się o potwierdzenie, on by chciał skasować z grubsza, żeby było szybciej. No, wiemy co robimy, no safety check, przed chwilą uszkodzone dane. Robimy F5. W ten sposób przywracamy cały zestaw danych. Nie tylko poszczególny katalog, ale przywracamy cały zestaw danych. Wszystkich użytkowników zależy co jest w tym zestawie danych. W tym wypadku prawdopodobnie byli to wszyscy użytkownicy. To może być problematyczne, bo jakby nadal były zapisy, jeżeli chcemy przywrócić tylko część na przykład, tak? Albo a użytkownicy dalej pracowali, zapisywali, w związku z czym próba odtworzenia snapshotu mogłaby w całości danych mogłaby spowodować, że nadpiszemy bądź skasujemy jakiś czas pracy. Jest jeszcze dodatkowy sposób. To było od strony administratora przywrócenie całości. Możemy taki snapshot z takiego snapshotu możemy stworzyć jakby oddzielny zestaw danych, oddzielny klon. Jakby możemy udostępnić ten stan, ten klon w oddzielnym zasobie. To może się przydać, jeżeli na przykład ktoś potrzebuje dostępu do danych z jakiegoś snapshotu, z jakiejś migawki, z jakiegoś konkretnego czasu i potrzebuje albo dłużej nad tym popracować, albo coś konkretnego sprawdzić. Wówczas robimy coś takiego i dajemy dostęp tylko do tego kawałka, żeby sobie ktoś pobrał pliki bądź sprawdził wersje, które potrzebuje. Zestaw snapshotów można zrobić tak, żeby to było co godzinę, co tydzień, co miesiąc. Nie wszystkie dane, nie zawsze się zorientujemy, że coś nam zginie bądź zostanie skasowane, dlatego też warto te snapshoty dobrać do swoich potrzeb. W związku z czym tak to wygląda. W takim zestawie jesteśmy jakby dużo bezpieczniejsi, jeżeli chodzi o problemy z kasowaniem, ze zmianą czy z zaszyfrowaniem. Pamiętajmy tylko o jednym, jakby to nie jest backup. To znaczy, jeżeli z jakiegoś powodu ulegnie awarii system plików, mało prawdopodobne, ZFS, na którym odpiera się TrueNAS, naprawdę jest stosunkowo odporny, tak? Tu mam zapasowe dyski, jakby to jest stosunkowo naprawdę mało prawdopodobne, ale to się może zdarzyć. Poza tym jakby sam serwer może się spalić, może zostać ukradziony, dlatego nie traktujmy tego jako, pamiętajmy, że i oryginał, i tą kopię w postaci snapshotów mamy w jednym miejscu. Tak naprawdę są to jedne i te same dane. Jeżeli coś się z nimi stanie, mamy podanych. Dlatego pamiętajcie, w takim wypadku jeszcze dodatkowo należy wykonać dodatkową kopię naszego serwera w inną lokalizację, żeby się nie przekonać, jak bardzo bolesna jest strata naszych danych. Jeżeli jesteście zainteresowani całościową ochroną dla Waszych danych, zgłoście się po darmowe konsultacje, a tymczasem pamiętajcie, backup, backup, backup. Hej!